Od zarania dziejów historia świata to historia wojen. Wygrywała ta strona, która miała lepszych wojowników, lepszą strategię i taktykę. Od zawsze też dowódcy zastanawiali się, jak zaskoczyć przeciwnika, jakiej nowej broni użyć. Jednym z takich rozwiązań były psy bojowe. Starożytni wyhodowali psy, które miały odstraszać samym wyglądem, ogromne, muskularne, z potężnymi szczękami, odporne na ból i bardzo waleczne. O tym, jak psy bojowe były groźne, przekonali się rzymscy legioniści podczas bitwy z Cymbrami, gdy ci wtargnęli na tereny Galii Przedalpejskiej. Świetnie wyszkoleni i karni Rzymianie szybko uporali się ze źle wyposażoną i dowodzoną germańską armią w polu. Problemem natomiast stały się psy, które do upadłego broniły warownego obozu Cymbrów. Zabicie wszystkich psów zajęło im więcej czasu niż rozgromienie wroga. Psy bojowe pojawiły się już u starożytnych Egipcjan, a potem u Asyryjczyków, którzy szkolili psy do walki. Znalezione figurki i płaskorzeźby asyryjskich psów świadczą, że były one wykorzystywane w bitwach. Znalezione figurki datuje się na około 650 rok przed naszą erą. To te psy mogły być protoplastami rzymskich psów wojennych. Rzymianie docenili ich walory bojowe i asyryjskie psy zaczęli sprowadzać do Rzymu. Zainteresowali się też greckimi molosami. Określenie rasy psów jako molosów pochodzi od greckich plemion molosów, którzy słynęli z hodowli masywnych psów myśliwskich i pasterskich. Prawdopodobnie od tych psów pochodzą współczesne rasy dużych psów w typie Mastiffa, określone molosami. Tak powstała italska rasa psa bojowego Canis Spaniax, co w wolnym tłumaczeniu oznacza agresywny pies. Ta starożytna rasa pojawiła się w Rzymie około 120 roku przed naszą erą. Stały się częścią rzymskich legionów. Celtowie i Germanie także korzystali z psów bojowych, o czym przekonali się Rzymianie we wspomnianej wcześniej bitwie z Cymbrami. Celtowie swoje molosy uzbrajali w pancerze ochronne zaopatrzone u naszyjnika w kolce. Potem to samo robili Rzymianie. Podczas leż zimowych protoplaści dzisiejszych mastifów pilnowały obozowisk oraz stad bydła pędzonych za każdym z legionów. Gdy w pierwszym roku przed naszą erą legiony rzymskie dotarły do Brytanii, podziw ich wzbudziły tamtejsze ogromne psy bojowe, które były potężniejsze od greckich molosów i tak silne, że były w stanie ukręcić kark bykowi. Rzymianie nazwali je Brytanami i zaczęli wywozić do siebie, by tam wykorzystywać je do walk na arenach podczas licznych igrzysk. Psy walczyły zarówno z gladiatorami, jak i z dzikimi zwierzętami, lwami, tygrysami, bykami podczas inscenizacji polowań. W antraktach rzucano im na pożarcie skazańców. Rzymianie wykorzystywali mastify również do obrony swoich latyfundiów oraz do polowań na dziki i niedźwiedzie, a także w pogoni za zbiegłymi niewolnikami. W czasie bitwy ich zadaniem było uderzyć na wroga, rozbić go, a następnie ścigać niedobitków. Wykorzystywano je także do pacyfikacji plemion barbarzyńskich czy podczas podboju Brytanii. Juliusz Cezar tak o nich mówił: są najwierniejszymi sprzymierzeńcami, nigdy nie tchórzą i służą bez żołdu. Nic zatem dziwnego, że gdy Cezar wkraczał do Rzymu w uroczystym triumfie, wraz z legionami pod łukiem triumfalnym majestatycznie kroczyły psy.
Co ciekawe, ich wizerunek przedstawiony został na płaskorzeźbach kolumny Trajana. Cane Corso Italiano to dzisiejszy potomek rzymskich psów bojowych. Mastify angielskie to potomkowie Brytanów, psów bojowych pochodzących z Brytanii. Rasy psów ewoluowały i obecnie traktujemy je jako duże domowe pupile. Musimy jednak pamiętać, że ich przodkowie budziły postrach na polach bitew. W opisie filmu wrzuciłem link do tego filmu na Facebooku. Zapraszam do komentarzy na Facebooku, a dokładnie wrzucajcie fotki waszych piesków. Chętnie poznamy wasze pieski, mastify i molosy mile widziane. Zapraszam do komentarzy.